Gdyby nie to, to byśmy się tutaj wszyscy podusili. Przepiękne, jak z piernika normalnie, jak z bajki. Widok zielonych papug trochę mnie zaskoczył. Są zielone i są cute. Sobie biegają. O, jakaś słodka idzie. Ale uroczy. Jedzą sobie bułeczki. Razem z gołębiami. Gang tworzą. Słodkie. Dobra, widać mnie? O mój Boże, ale gorąco. No ja się urywam z konferencji, bo stwierdziłam, będąc w Barcelonie, no wypada zobaczyć jakieś piękno lokalne i stwierdziłam, że kupię sobie bilet spontanicznie do Parku Gaudiego, czyli Park Güell. No i w ogóle na stronie oficjalnej nie można było kupić. Już na dzisiaj były wyprzedane, na jutro też mi za bardzo nie pasowało, więc przez jakiegoś pośrednika pewnie ma jakąś pulę biletów i jakoś udało mi się, trochę przepłaciłam parę euro, no ale się dostałam na dziś, a na tym mi zależało. I o, jak tu ładnie. To jest Park Glorious, tak w ogóle. I zaznaczyłam, że chcę na 18:30, żeby jeszcze występy zobaczyć na konferencji. No ale niestety pośrednik trochę poszedł w chuja i mam na 17, więc się muszę teraz sprężać. W ogóle dojazd na tyle beznadziejny do parku, że na piechotę idę. I tak samo udałoby mi się trafić. Tutaj sobie ludzie chillują w parku. Sagrada Familia zaraz będzie, więc będziecie mieli trochę krajoznawczych wątków, nie tylko konferencyjno-nerdowskich. A co dzisiaj ciekawego? No otóż było tak, że ja znowu musiałam zostać rano na swojej pipidówie. Pozdrawiam miasteczko El Prat del Llobregat i musiałam kończyć wniosek, bo piszę grant, więc były jeszcze poprawki narzucone przez promotorkę. No i dopiero, na której ja tam byłam? Na którą ja przyjechałam? Chyba na 12, na jeden panel się załapałam, poświęcony współpracy i Denis Szajby występował z Düsseldorfu i Köln. Bardzo spoko gościu. Pogadałam sobie na backstage'u z nim. Trochę mamy wspólnych znajomych i on stworzył program, który umożliwia kodowanie wspólnotowe za pomocą telefonu i ludzie się podłączają w jedną sieć i kodują, więc to było bardzo fajne. Myślę, że jeszcze douczę się, co dokładnie jego program robi i wam opowiem. O, tu jest jakaś piękna aleja z pięknymi kwiatkami i występował Ambar Torres, nie pamiętam dokładnie nazwiska, osoba niebinarna, która umożliwia zamrażanie kodów w postaci z tego kodu, live kodu i codingu poprzez generowanie kodów QR. Jakieś skomplikowane gówno, które ja jakoś to zaprogramował, że w momencie, kiedy skanujesz kod QR, ten fragment kodu, który w tym momencie jest używany podczas występu, jest ci udostępniany. Czy tam można wspólnie z nim kodować, tego nie pamiętam. No ale to myślę ciekawa technologia. O, tutaj jakieś graffiti. Ja nic nie widzę, w ogóle jestem ślepa, więc nie wiem, czy ja w ogóle nie obcinam obrazu. O, jaka piękna róża, zaraz zobaczycie. Piękne są te graffiti, kurczę. No, ładne, naprawdę. Zaraz będzie kolejne. Surykatki. Super ładne. I kto tam jeszcze był? Był Bruno Gola, którego pozdrawiam, bo Bruno w ogóle poznany w Berlinie na Algomistyce powiedział mi o tej konferencji. On jest bardzo zaawansowanym programistą i livecoderem i razem z Alberto de Campa jakieś skomplikowane rzeczy mówili, ale to też się douczę i wam powiem. A tutaj jest gniazdo papug. Zielone papuszki aleksandryny, one się chyba nazywają. Chcę powiedzieć, że na szczęście ta dziwna strona pośredników, co zdzierają kasę, okazała się prawdą, czyli nie jest scamem i dostałam się do Parku Güell, a w ogóle mimo, że jest sold out, to mi się jakieś jeden z ostatnich biletów udało wykupić i jestem, ale już do Muzeum Gaudiego się dzisiaj nie dostanę, bo jest wykupiony zasób biletów, ale możemy sobie obejrzeć z zewnątrz. Tak to wygląda. Spróbuję też złapać wam papugi, jak się uda. No i może trochę parę słów o tym parku. Został zaprojektowany przez Antonio Gaudiego na polecenie jego przyjaciela Güella, czyli barcelońskiego przedsiębiorcę, który wyłożył pieniądze
na ten park. No i on miał być przeznaczony dla barcelońskiej burżuazji i miało być tutaj dość sporo budynków mieszkalnych. Trwała budowa 14 lat, ale zaledwie 5 budynków powstało. No i Gaudí nigdy nie ukończył projektu. Gaudí zmarł w 1926 roku i się nie udało dokończyć. No i władze Barcelony wykupiły tą przestrzeń i zamieniły w park miejski. Oczywiście wejście jest płatne, dość sporo sobie życzą za wejście. Bez pośrednika 18 euro, z pośrednikiem, czyli to, co ja zabuliłam, 25 euro. I jeszcze wiesz, jak zadeklarujesz jakąś godzinę, to ci kompletnie inną proponują. Także ja musiałam się z konferencji szybko zmyć, ale nie żałuję. Będę mieć jakieś piękne wspomnienia, bo jest naprawdę ośmiewające. Niesamowicie. I można się włóczyć. I włóczyć. Spróbuję jakąś papugę wam upolować. Na razie widzę tylko tego gołębia. Ale widok. To ja potem tam podejdę i wam sfilmuję. Powiem wam, że jest ciężko, jest dużo ludzi i bardzo dobrze, że limitują to wejście, bo gdyby nie to, to byśmy się tutaj wszyscy podusili. Jest bardzo dużo ludzi, a mimo to oni to limitują, tak jak powiedziałam. Zaraz wam pokażę salamandrę, która jest taką chyba najsłynniejszą rzeźbą w parku Güell. Ja teraz sobie chilluję w kącie. Bardzo ładne tutaj mozaiki mamy w tle. Ciężko jest i w ogóle jest pan bardzo miły i śmieszny, który kontroluje rzeźbę i mówi don't sit on a monument, don't sit on a monument i tak co chwilę. Ciekawą pracę, sam się z tego śmieję, bo ma taki głos trochę jak robot, to znaczy może usłyszycie. Na razie wszyscy są grzeczni. No, dobra, to pokazuję salamandrę. O, tutaj zasłaniają mi, ale zaraz podejdę bliżej. Don't sit in the monument, please. Hello? Don't sit in the monument, please. O, widzicie? Right here. Jak mówiłam, don't sit on a monument. Idę wam salamandrę sfilmować, ale nie będę sit on a monument. Tu ma łapki. No jest jakaś taka naderwana. No i macie w pełnej krasie salamandry. Idziemy dalej zwiedzać. Co my tu mamy? Domki. Przepiękne, jak z piernika normalnie, jak z bajki o babie Jadze i Jasiu i Małgosi. Aż się chciałoby zjeść. Takie jak z piernika i lukru. Zobaczymy, czy w ogóle jest wejście tam. Byłoby fajnie. Bardzo ładne są te. O kurde, ale ktoś się opiera w szybie, jest gruby. Ciekawe, czy zaraz wypadnie z tą szybą. Dupsko. Dosyć to na monument. Przydałby mi się świetlik. Chyba tam jest jakiś. Jest świetlik. Także mogę się udać do domku. Ciekawe, czy mi puszczą. To jest ten bajkowy domek. Warto było tu przyjść, powiem wam. Mimo, że zabuliłam.
A właśnie, tutaj zapomniałam powiedzieć, że Park Güell był inspirowany angielskimi miastami, ogrodami. I tak mnie po prostu poprowadził GPS, że aż trafiłam do Sagrady Familii, secesyjnego kościoła epickiego w Barcelonie. Ale ja po prostu rozmawiam z siostrą i tak nagle wyrasta mi ten kościół. A to jest Sagrada. Oczywiście Antonio Gaudí zaprojektował. Losy tego kościoła były burzliwe, bo pierwotny architekt wszedł w konflikt ze stowarzyszeniem finansującym budowlę i powierzono ją zatem katalońskiemu secesyjnemu architektowi Antoniowi Gaudí, który całkowicie zmienił charakter kościoła. Zaczęło się w XIX wieku budowla. 4 dekady pracowali nad konstrukcją kościoła. To jest po prostu olśniewające. Ja nie jestem w stanie nawet oddać piękna tego miejsca. Cudowne. Powiem wam, że ciężko tutaj odpocząć w tej Barcelonie, bo jest masa po prostu niesamowitych rzeczy. Na każdym kroku jest coś interesującego. Na przykład teraz zobaczcie sobie wieloryby. Mamy tutaj humbaka, kaszalota, orkę, a to jest chyba płetwal błękitny. Albo jeśli ja się pomyliłam, to proszę wybaczcie. Ale tak mi się daje, że to te wieloryby. O, znowu humbak. Albo ten ostatni to był kaszalot. To jest chyba kaszalot. To jest orka, to jest humbak. A to mały humbak. Dobra, zgadza się. Jej! Work this pussy.